spałem sobie, wyspałem się. O, ale się, ległem, leci wszystko. Korektor. Wytnijmy to. O, Ania, wytnij część tego, Chryste, bla. Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Od razu, jeżeli chodzi o moje włosy, nie są tłuste, dopiero je myłam i jeszcze się nie wysuszyły do końca. No i co? Dzisiaj będziemy robić taki makijaż na dzień, ale z kreską. Dzisiaj mam taką ochotę na kreskę na oku. Jak to źle zabrzmiało. Jeszcze raz. Dzisiaj zrobimy sobie wspólnie makijaż na co dzień, ale właśnie z kreską na oku. Dawno nie nosiłam sobie takiego makijażu, więc dzisiaj wydaje mi się, że to jest taki dobry dzień. Mam dzień wolny, idziemy sobie na spacer, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo skoro tak dawno tego nie robiłam, no to pewnie będzie to katorga. Ale przejdźmy przez to razem. Dobra, także ja sobie zdejmę okulary do tego. Także zacznijmy sobie od oka. Ja standardowo, jeżeli chodzi o bazę, użyję sobie tego korektora z Fit Me. Ustawiłam dzisiaj trochę inaczej lampy, więc mam nadzieję, że nie będzie prześwietlać. Także jest to numerek 10. Jak już razem uznaliśmy, jest dla mnie za ciemny. Chociaż może na lato, jak się trochę opalę, będzie w sam raz. No ale dobra. Zróbmy sobie bazę na oko. Ostatnio mnie kusiło, żeby kupić sobie taką bazę z prawdziwego zdarzenia na oko, ale uznałam, że te korektory mi się tak dobrze sprawdzają i od wielu lat już sobie tak radzę właśnie z cieniami, że chyba nie ma co kombinować. Dobra, to mamy zrobione. I teraz tak, wydaje mi się, że standardowo już jak ostatnio pójdziemy sobie w brwi. Tylko dzisiaj użyjemy sobie tego Super Fluff od Maybelline, bo chciałabym, żeby te brwi były takie wyraźniejsze, jeżeli robimy wyraźne oko. Także mam nadzieję, że nie przesadzę, mam nadzieję, że nie wyjdę jak clown, bo chciałabym w tym makijażu Ci wyjść. Że lecimy sobie od końcówki brwi, właśnie dlatego robię to na początku, żeby móc w razie czego to wyczyścić, jak gdzieś tam za daleko sobie polecę. No nie wygląda to tak źle. I jak na to, że nie wzięłam sobie żadnego lusterka blisko twarzy. Dobra, jedyne co, ja sobie pozwolę wziąć sobie taką zwykłą białą chusteczkę, bo ja sobie poleciałam za daleko, no poniosła mnie fantazja. Wyczyścimy sobie to troszkę i możemy sobie też przelecieć spiralką, żeby troszeczkę to wyczesać. I jedyne co to jeszcze, tu zrobiłam jakiegoś babola, ale do tego to już chyba potrzebuję faktycznie mniejsze lusterko. Będzie coś z tego na pewno. Dobra, doklepię sobie jeszcze tylko ten korektor trochę dalej, tam gdzie go zmazałam. I co? Możemy w zasadzie już sobie zrobić, chociaż wiecie co, bo zawsze używam tego pudru ostatnio, może sobie użyję jakiegoś cienia bazowego. Weźmiemy sobie tą paletkę z Catrice, która była w kalendarzu adwentowym, bo tutaj mam taki bardzo ładny cień, nie ma on nazwy, ale jak możecie zobaczyć, jest on tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. Jak już ustaliliśmy w pokazywaniu rzeczy, nie jestem dobra. Weźmiemy sobie taki puchaty, duży pędzelek i nałożymy sobie. On jest taki trochę różowawy, ale jest bardzo jasny, więc wydaje mi się, że będzie fajny właśnie jako taki bazowy cień. Strasznie się sypią te cienie. Ale jak na Catrice mają naprawdę bardzo dobry pigment. Jak zdążyliście zauważyć, Jezu, to będzie chyba słowo przewodnie. Liczcie, ile razy ja to powiem. Nie powtórzę tego. Jak było w ostatnim filmie, te cienie z NYXa nie współpracowały. Ten pigment nie był jakiś mega zadowalający. Fajnie się one blendują, oczywiście, że tak. Ale jeżeli chodzi o pigment, no to nie jest on jakiś spektakularny. A tutaj paletka, która kosztowała pewnie grosze, bo była jeszcze w kalendarzu adwentowym i ona była prawdopodobnie produkowana tylko pod ten kalendarz adwentowy. No, pigmentem może się pochwalić, nie powiem, że nie. Także już to osypywanie się cieni i tak robię najpierw oko. Czy mi jest to potrzebne, żeby one się nie osypywały? Niekoniecznie. Dobra, i myślę, że może sobie polecimy w sumie taki makijaż jedną paletą. Ale to chyba powinnam wybrać do tego jakąś bardziej popularną paletę, także znajdźcie. Także dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć na moim kanale. Dobra, może zrobimy nawet z tego serię, jeżeli fajnie się przyjmie, zróbmy makijaż jedną paletą. Jest
spoko, nie? Dobra, jeżeli chodzi o konturowanie oka, ja chyba sobie dzisiaj pójdę w paletkę z Revolution, bo tutaj miałam taki fajny cień do tego, bardzo go lubię używać. Nazywa się Cool i jest to paletka Revolution Chill. Jeżeli źle to wymawiam, dajcie znać. Dobrze wiecie, że ja nie umiem wypowiadać niektórych wyrazów. Cóż, trzeba z tym żyć. Jest to taki chłodny, brązowy odcień. Może nie będę pokazywała tej paletki na YouTubach. Użyjmy sobie tego lusterka z pudru i lecimy sobie tylko w to załamanie. Jakoś tak polubiłam się właśnie z... Kurczę, no bo wcześniej jak rysowałam sobie kreski na oczach, o Jezu, to było masę lat temu. Jak zaczynałam się malować, było to gimnazjum, dzisiejszy koniec podstawówki. Ja nigdy nie używałam cieni pod kreski. I ja sobie myślę, po co? Przecież jest kreska, ona wszystko gdzieś tam zamarza. Ale nie. Ostatnio właśnie jak już zaczęłam faktycznie gdzieś tam w późniejszych latach robić sobie taki makijaż, uznałam, to załamanie podkreślone bardzo fajnie wygląda. Czemu by tego nie robić? To jest chwila, moment. Jezu, przy tym moim gadaniu to będziemy robić ten makijaż pół wieku. Więc właśnie to była historia, dlaczego teraz sobie robię cienie pod to. Zróbmy sobie tak delikatnie. Nie do końca wyregulowałam brwi, więc nie będzie to wyglądało chyba spektakularnie, ale kto reguluje regularnie brwi? Nie ja. Dobra, lecimy sobie z drugim okiem. I w ogóle, dlaczego robię najpierw oczy? Pierwsze, bo lubię. A po drugie, ma to drugie dno. Bo z racji tego, że ja tak dawno nie robiłam sobie takiego makijażu, ja chyba sobie wykorzystam ten trik na taśmę. Jak już ostatnio bardzo często robiłam właśnie kreski cieniami albo kredką. Dzisiaj chyba w sumie może pójdziemy w kredkę, tak myślę, bo ten mój eyeliner to ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. I nie wiem, czy w zasadzie mogę go nawet polecać, bo on się bardzo kruszy w ciągu dnia, jest taką zbitą skałą na oku, nie jest to zbyt wygodne i komfortowe. Tak to wygląda. Dałam sobie tylko jeden taki brąz chłodny na oko. Wydaje mi się, że totalnie to wystarczy. Zamknę tą paletkę, bo znając mnie, wszystko się w niej odbije. Teraz robimy sobie cienie. Ja sobie najpierw tą taśmę obklejam w łapkę, bo potem mnie twarz boli. Dobra, i robimy sobie tak. Ja to lubię robić jakby tak trochę przy domkniętym oku, bo moja powieka się bardzo nie lubi. Właśnie jak ja robię tak na totalnie otwartym oku to. No to jest to właśnie. Nigdy nie wiem, jak ja chcę to mieć zrobione. Czy tak mi będzie pasować? Chyba tak, będzie fajnie. Dobra, dokleję to porządnie, najwyżej będę cierpieć. Teraz będzie druga strona i ona nie jest zbytnio łatwa dla mnie. Zawsze robię to krzywo. Chyba równo. W ogóle też tak robicie, jak malujecie sobie oko i wykorzystujecie taśmy do tego. Robicie głupie miny, takie różne dziwne miny, żeby zobaczyć, jak się to będzie zachowywać, bo ja tak, nie wiem dlaczego. Ale robię tak od zawsze i jakoś działa, więc może to jest sposób, nie wiem. Dobra, i co? Spróbujemy może z tym linerem. Kurczę, nie wiem, czy chcę go używać. Chyba jednak pójdę w kredkę, wiecie? Chyba jednak pójdę w kredkę. Jeżeli macie jakieś fajne linery do polecenia, dajcie mi znać w komentarzu. Koleżanka mi poleciła jeden liner, oczywiście go nie znalazłam, więc będę go szukać. Przypomniało mi się o nim, jak byłam na urlopie i weszłam sobie do Rossmana i szukałam sobie Catrice, bo on jest Catrice i go nie znalazłam. I wiecie co najlepsze? Że przeszłam chyba 2 Rossmany, nie było Catrice. Czy w Rossmanach nie ma już Catrice? Wydawało mi się kiedyś, że były. Dobra, może sobie użyjemy tej, kurczę, która to była? Była ta. Dobra, to jest to 20 godzin Ultra Precision Gel Eye Pencil, czy coś. Czarna kredka po prostu od Catrice. Sprawdźmy, czy... O, i ona jest taka wysuwana, więc fajnie, bo nie... Z jednej strony fajnie, bo nie trzeba temperować, a z drugiej strony te temperowane kredki, nie wiem, jakoś czasami mam wrażenie, że są o wiele bardziej precyzyjne, bo czy ja nie wiem, jak ja to robię. Oj, tutaj sobie użyjemy jako lusterka. Mam nadzieję, że widzicie, bo ja też chciałabym widzieć. Naprawdę bardzo dawno nie rysowałam sobie kresek na oku. Najpierw sobie standardowo lecę z linią rzęs. Po drodze ją pewnie pogrubię 3 razy, jak to zawsze. I tu już sobie lecę tak, jakbym chciała mieć wypełnione. Dobra, musicie mi wybaczyć. Wracam do Was ze zrobionymi kreskami, bo ja tak przy małym lusterku nie potrafię, więc widzimy się za chwilę.
No, więc tak prezentują się już kreski. Ja troszeczkę zmieniłam zdanie po drodze, bo ta kredka, której używałam, no zaczęła się strasznie łamać. I to nie tyle, co na zewnątrz, co już w środku. Więc ja sobie teraz użyłam po prostu tej kredki z Maybelline Tattoo Liner i tą zdecydowanie mogę polecić. Niejednokrotnie już jej używałam i zawsze te kreski faktycznie fajnie wychodzą, takie mega czarne. Także przejdźmy sobie teraz do twarzy i lecimy sobie z bazą. Także ja sobie dzisiaj polecę z inną bazą, troszeczkę sobie ją przetestuję. Jest to ta baza z NYXa i zobaczymy w ogóle, co to jest, bo konsystencja nie zachęca do użycia, a jest nowa, nieprzeterminowana, także tak chyba powinno być. Ale jak się już ją rozprowadza na twarzy, to jest naprawdę bardzo przyjemna. I też bym chciała w ogóle przetestować jeden trend, jeżeli chodzi o... Wydaje mi się, że dość głośno bardzo dużo osób robi stitche też do tego, odtwarza to, jeżeli chodzi o konturowanie nosa. Dobra, Jezu, jaki mat. Chryste, ja się nie spodziewał, ale konsystencja jest naprawdę mega dziwna, taka, nie wiem, czy ją lubię. Dobra, z jednej strony się kruszy, z drugiej strony jest taka dość przyjemna satynowa pod palcem, nie jest absolutnie w żadnym wypadku mokra. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale jestem mega wyfiltrowana, jak już mi sam producent tutaj obiecał. Dobra, lecimy sobie z podkładem. Na początek oczywiście będziemy sobie używać już teraz, myślę, mogę powiedzieć mojego ulubieńca. Z jedną pompkę półtorej użyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jeszcze tej bazy, w zasadzie ja tą bazę użyłam raz, ale to tak nawet nie do końca, bo ja zaraz i tak ten makijaż zmywałam. Nie wiem, jak ta baza będzie się zachowywała z tym podkładem, także zobaczymy sobie od razu, bo ta z Elfa jest naprawdę cudowna. Ja ją kocham całym swoim sercem, całą swoją duszą. Jak ja nie używałam baz pod makijaże, tak zaczęłam dzięki niej, więc coś w tym musi być. Dobra, nałóżmy sobie szpachlę na twarz. O, będzie jakoś. No i blendu. Ej, tylko ja to widzę. Nie dość, że ten podkład już ma tendencję do tego, żeby tak wyfiltrować twarz, jak głupio to nie brzmi, to jeszcze w połączeniu z tą bazą, kurczę, bardzo dobrze to wygląda. Ej, fajnie. No, a na nosie? Ja lubię sobie zrobić gugu na nosie zawsze. No, nos to jest dla mnie takie dziwne miejsce, którego bardzo nie lubię, bo zawsze mi się coś, nie wiem, wydarzy na tym nosie. Wydaje mi się, że w ogóle tak długo walczyłam z tymi kreskami, że włosy zdążyły mi przeschnąć porządnie. Bo już są mega suche od góry. Ej, no i podoba mi się ten efekt. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, jak to ładnie wygląda? Ej, no normalnie jakbym miała filtr na żywo. Czadowo. Dobra, korektor. Okej, dobra. Lecimy sobie z tym Kiko. Oczywiście wszystkie kosmetyki będziecie mieli w opisie z numerkami, wszystko co tam używałam. No i w międzyczasie też zapraszam na moje inne social media. Również wszystkie linki znajdziecie właśnie na dole. Dobra, lecimy sobie z tym korektorem tak. Ja sobie jeszcze dam na brodę i dam sobie tutaj. Lubię sobie tam dać trochę korektoru. Też takie. Ja w ogóle nie wiem, nie lubię robić makijażu na nosie i nie lubię robić makijażu tu między brwiami. To jest dla mnie po prostu tragedia. Dobra, lecimy sobie z rozcieraniem tego. I teraz przy oczach jest mały haczyk, bo trzeba uważać na te kreski i jednocześnie je troszeczkę wyczyścić tym korektorem, więc ja sobie miażdżę jakby tą gąbeczkę na końcu i lecę równo z linią tej kreski, żeby jej nie przykryć, ale żeby ją wyczyścić od dołu. I ja przyznam szczerze, że na początku jak starałam się narysować tą kreskę, to mi to tak nie wyszło, że ja to wszystko zmyłam. Oczywiście ta kredka mi się nie domyła, no batalia była niemała, tak jak przeczuwałam, że będzie. Ja po prostu chyba jeszcze nie mam takiego skilla, żeby malować kreski i jeszcze to pokazywać. Wszystko przede mną. Nie, wydaje mi się, że ta kreska po tej jednej stronie chyba nie domaga. I zrobię chyba coś, czego bardzo wolałam uniknąć, ale wezmę sobie mały pędzelek, spróbuję rozetrzeć trochę tą kredkę do góry. O wiele lepiej, nie? Dobra, lecimy sobie teraz tu, między brwiami. Dobra, okej, no to wydaje mi się, że możemy przejść do konturowania. Ja sobie tylko znajdę, bo jest to bardzo ciekawe konturowanie nosa. Jeżeli chodzi o to konturowanie, to polega to na tym, że robimy jakieś takie śmieszne, którym to pędzelkiem może tym, spróbuję takim zbitym. Widzicie, bo ja to wzięłam od Niki Tutorial, bo ona też to testowała, aczkolwiek chcę to zobaczyć naprawdę na sobie. Dobra, czyli robimy taki krzyż. Dobra, ja sobie zacznę od
takiego V może tutaj na nosie. Ja w konturowanie nosa jestem generalnie bardzo słabą osobą, więc podejrzewam, że wyjdzie mi to krzywo. Dobra, i robimy teraz taki krzyż. A, i ona jeszcze to tak zaokrągla pod nosem i to tak łączy tu. Śmiesznie to wygląda. Wygląda to tak, dobra. I używała jeszcze do tego czegoś jasnego, tak? I korektor, okej. I korektor leci jakby w te resztę tych miejsc, więc wezmę sobie taki mały pędzelek też i skupiłam zaś korektor, bo go gdzieś tu odłożyłam, już mam. To ma być tu, dobra, to ma iść tu, jakby pod tym konturowaniem, już coś chyba zmaściłam i to ma iść jeszcze tu. Nie wygląda to fenomenalnie, bo ja sobie tutaj przykryłam to, co powinno być. O, tak? Krzywo to zrobiłam fest. Dobra, i czy to wygląda tak jak u niej? Uznajmy, że tak. I spróbujmy sobie to teraz wyblendować. I ona to robi gąbeczką też, więc powodzenia dla mnie! Lecimy. Ja nie umiem w ogóle blendować takich małych rzeczy, a pogubiłam te wszystkie moje małe gąbeczki. Czy mi się to podoba? Nie wiem, dla wszystkich to jest takie wow, może powinnam sobie dołożyć trochę tego korektora, może za mało tego dałam, żeby był jakiś taki efekt wow, nie wiem. Czy mi się podoba to konturowanie? Wow, potrzebuję chyba mniejszego lusterka do tego. Nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Dobra, także ze standardowym konturowaniem instagramowy hack zaliczony, lecimy sobie teraz takim ocieplaniem bardziej. Ja sobie polecę tak. A nie będę chyba leciała tak mega daleko z tym, ale zobaczymy, wyjdzie w praniu. Ja sobie na pewno zrobię tu. Jakby co, ja wcale nie mam drugiego podbródka. Najpierw sobie wyblenduję tu, bo zawsze się tutaj staram wyblendować od razu, bo się boję, że mi zostanie taka linia, bo to zaschnie i już będzie kaplica. I będę chodziła z taką linią przez cały dzień i będę wyglądała jak taki śmieszny człowiek, nierozblendowany. Dobra, i teraz policzki. To, co sobie gdzieś tam nałożyłam, po prostu przelatuję sobie do przodu. Dobra, ej, ładnie to wygląda. Dobra, to chyba już nie będę tutaj kombinowała dalej. Lecimy sobie teraz tą drugą stroną. Swoją drogą muszę kwiatka przesadzić. Tak się rozrósł. To chyba będzie pierwszy raz, jak będę przesadzała kwiatka, bo u mnie wszystkie kwiatki i myślę, że możemy sobie teraz polecieć już z pudrem na całą twarz. Oczywiście będę sobie używała tego z Kiko. Dobra. I najpierw lecę sobie pod oczy. Swoją drogą to już w ogóle będzie takie mega combo, bo ten puder też ma właśnie robić taki efekt Photoshopa na twarzy, więc to już będzie totalny Photoshop. Ta baza, ten podkład, ale też mam jeden trik, który gdzieś widziałam. Mam nadzieję, że go zapisałam. Czyszczenie konturowania. Zrobimy sobie trik, że bierzemy sobie puder. Jak tylko go znajdę. Użyjemy sobie innego pudru w takim razie, bo nie wiem, gdzie ja wsadziłam ten z Actiona. Więc użyjemy sobie tego pudru z Vibo bananowego. Mam nadzieję, że jest jeszcze gdzieś dostępny, bo potrzebuję zapasów. Tak oszczędzam go jak mogę, szczerze mówiąc. I właśnie na tym triku było tak, żeby sobie w ten sposób wyczyścić konturowanie, że ja nie jestem jakoś uber blada, to wolę sobie właśnie użyć tego bananowego, on jest troszeczkę ciemniejszy. Dobra. I wydaje mi się, że pod oczy już nie będę tak szaleć. I w międzyczasie możemy przejść do rzęs. Także użyjmy sobie tej panoramy. Ten Sky High jest naprawdę bardzo fajny. Tylko że wydaje mi się, że ta panorama robi mi takie o wiele grubsze te rzęsy, taki mocniejszy efekt jest. A dzisiaj, skoro mam kreski na oczach, no to wiadomo, że ten mocniejszy efekt jest wskazany według moich preferencji. Także lecimy sobie z rzęsami. Dobra, górne rzęsy pomalowane. Nie jestem przekonana, czy mi się podobają, ale chyba nie chcę naklejać sztucznych rzęs, bo idziemy dzisiaj na rowery, więc podejrzewam moje szczęście, że mnie zwieje. Lecimy sobie teraz z zebraniem tego pudru. Jeszcze w międzyczasie resztkami z gąbeczki tego pudru doklepałam sobie właśnie koło nosa. I teraz tak, strzebywać ten puder właśnie tak delikatnie wklepującymi ruchami, żeby właśnie tak wyczyścić to konturowanie, aczkolwiek chyba nie ma dużej różnicy. Podoba mi się. Te rzęsy mnie strasznie denerwują, ale jakoś tak chyba to nie jest mój dzień. Jak niektórzy mają dobry dzień na włosy i zły dzień na włosy, to ja tak mam z rzęsami. Raz wyglądają fenomenalnie i nic się z nimi nie dzieje, a drugi raz po prostu się sklejają i wyglądają tragicznie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym właśnie dodać do tego makijażu. Jest to oczywiście
rozświetlacz niezmiennie od Catrice z tego kalendarza adwentowego, aczkolwiek muszę znaleźć sobie totalny zamiennik tego, bo u mnie już powoli widać ten ko, a bardzo go lubię i nie chciałabym z niego rezygnować. Dobra, także lecimy sobie z moim pędzelkiem, takim baby pędzelkiem. Ja sobie nałożę go po prostu tutaj na skronie. Jezu, na skronie, jakie skronie? Kości jarzmowe. No na policzku, żeby się ładnie wszystko błyszczało. Skoro i tak już mamy takie glow, to nikt nie zauważy różnicy, jak dodam trochę więcej rozświetlacza, nie? Dodam sobie jeszcze tylko troszeczkę tu i na nos. Jeżeli chodzi o oczy i ten rozświetlacz, to też możemy go tutaj wcisnąć, ale pozwólcie, że wezmę sobie już troszeczkę mniejszy pędzelek i lusterko, bo chciałabym właśnie wcisnąć ten rozświetlacz tuż pod brew. O, wygląda to bardzo fajnie. Też dawno już nie praktykowałam tego i we wnętrzu na kąciki oczu też możemy dać trochę tego brokatu, bo ja podejrzewam, że i tak zaraz ta kredka mi zleci, bo mam do tego niestety tendencję, że potem mi się takie czarne łyski robią. Jeśli ktoś ma z tym też problem, to też dajcie znać w komentarzu, czy wymyśliliście jakiś magiczny sposób na to, żeby tego uniknąć. Także rozświetlacze mamy zrobione. W sumie wszystko mamy zrobione, już naprawdę bardzo fajnie wygląda ten makijaż. Jedyne co, zostały nam jeszcze usta. I ja nawet dzisiaj miałam fenomenalny pomysł, żeby nałożyć sobie czerwoną pomadkę. Bo mam tutaj właśnie taką pomadkę z Sephory. Chciałabym zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. I ja może zaryzykuję i zrobię to bez konturówki, bo nie mam pojęcia bladego. Gdzie jest moja czerwona konturówka? Tak dawno nie miałam czerwonych ust. Także zobaczymy kolorek. No wygląda fajnie, jeszcze do tej skóry. Dobra, ryzykujemy. No i co myślimy? Powiem Wam, że ta pomadka jest naprawdę fenomenalna. Jest to kolorek 78 Sephory. Zrobimy włosy i do Was wrócę z podsumowaniem. Także wracamy do tego podsumowania. Jeżeli chodzi o pomadkę, ja zawsze używałam takich ciemnych, czerwonych pomadek. W kolorze wina wydawało mi się, że mi pasują. To jest pierwszy raz, jak użyłam sobie takiej bardziej pomarańczowej, czerwonej pomadki. I przyznam, że nie wygląda ona po pierwsze wulgarnie, bo do tych czerwonych, co ja zazwyczaj nosiłam, nie mogłam mieć kresek. Ja musiałam mieć jakiś stonowany makijaż oka, bo wyglądało to po prostu zbyt mocno. Tu wygląda to tak dość lekko, ale zarazem wyraziście. Nie wiem, jak to dokładnie określić, bo w mojej głowie po prostu dzieje się cały świat. Jeżeli chodzi o konturowanie tego nosa, nie widzę różnicy. Ja to źle chyba zrobiłam, ale ja nie widzę różnicy. I co jeszcze sobie testowaliśmy? Tą bazę z Nunexa. Dziewczyny i chłopaki, ona jest naprawdę fenomenalna. Przecudowna. Ej, no sorry, ale ten podkład jest fenomenalny, ale razem z tą bazą on wygląda jeszcze lepiej. No nie ma porównania, totalnie. Wygląda świeżo, nawilżona jest jakby ta skóra, bo ten podkład ma mniej więcej takie właściwości, ale jest, no kurczę, jakbyś sobie walnęła filtr po prostu na twarzy w ciągu dnia. No, lepszego efektu nie widziałam i na pewno jak mi się skończy, to wrócę po kolejny. Choć jeszcze... Dobra, nie mówimy hop, póki nie przeskoczymy, bo jeszcze zobaczymy, jak to wygląda wieczorem. Znaczy ja zobaczę, dam Wam znać w opisie. Także to był mój makijaż mocniejszy na co dzień. Ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Standardowo zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco do kolejnego. Pa, pa! Pa, pa.